To, czego nie widzieliście na kamerze, wczoraj skończyłem satynę maszynową, potem zrobiłem sobie krótką przerwę i na wieczór wróciłem na satynę ręczną. Już wszystko mamy ładnie wysatynowane. Tego, czego jeszcze nie widzieliście również, to sklejona rękojeść, za którą bierzemy się w tym momencie. Rękojeść robię w ten sposób, że kleję jakby cały bloczek i wyjmuję nóż z tangiem w trakcie klejenia, tak żebym sobie po prostu mógł teraz łatwo zrobić rękojeść, która jest osobno z nożem. No a w procesie klejenia po prostu w tą dziurę z tangu wpłynęła mi troszeczkę żywicy. No żeby się jej pozbyć, po prostu rozgrzeję sobie tang innego noża i wypalimy dziurę od nowa. To możemy też z bloczkami generalnie jest taka sytuacja, że oczywiście staram się wszędzie robić wszystko idealnie równo, idealnie pod kątem i tak dalej. Ale zawsze coś się spierdoli. No ale to, co robię teraz, już powinno być idealnie pod kątem 180, znaczy idealnie równolegle do noża. Tu też jakby specjalnie nie używam noża, który będzie z tą rękojeścią, tylko noża, którym wypalałem dziurę w tangu, bo on po prostu nie ma jeszcze szlifów położonych, więc żadnego taperu jeszcze nie ma, wszystko jest równe. No ale widzimy, że o kilka stopni jakby nie trafiłem tam, gdzie powinienem. Więc teraz idziemy na szlifierkę. Zaszlifujemy sobie do tych linii pomocniczych i będziemy rysować kolejne linie pomocnicze, ale to już z właściwym nożem. No i dobra, mamy już szerokość dupki, ona tutaj się raczej nam bardzo nie zmieni. Teraz sobie rysuję kolejne linie pomocnicze. Tutaj, bo chcę, żeby ta rękojeść się kończyła mniej więcej tu. To samo robię z tej strony. Hop, i tak samo sobie przełożę wszystko do tyłu. Jak widzicie, używamy super skomplikowanych narzędzi, a jak przychodzi co do czego, to wszystko jest na oko, bo tak lubię. No i dobra, gdzieś tutaj będzie nasza
rękojeść. Zaznaczę sobie jeszcze, że to jest góra. Na przyszłość. No i wracam na szlifierkę. Teraz będę pracował na tych płaszczyznach. Dobra, zjechałem sobie te dwie płaszczyzny i znowu wizualnie patrzę na nóż i czy mi to pasuje. Myślę, że jeszcze zjedziemy troszeczkę z góry dosłownie. 2 mm i analogicznie z tyłu. No tak jak się kończy ta biała kreska w sumie. A dół. Dupkę też myślę, że sobie zmniejszymy jeszcze. Myślę, że o tyle i będzie. A jak to zrobimy, to zrobimy sobie tutaj taki taper w rękojeści, czyli to czoło sobie zmniejszymy. O, tak żeby ta rękojeść nam się zwężała, żeby tutaj było po prostu mało materiału, żeby wygodnie leżała w dłoni. I to tak samo. Nie mogę się ustawić, żeby i światło i żebyś widział. Ale tu tak samo wszystko. Wszystko na oko, bo u bandury w warsztacie wszystko jest na oko. Rozwiążemy sobie tyle. Z tej strony musimy trochę mniej. No i siedzi. Żadna z tych płaszczyzn nie jest faktycznie płaszczyzną, to wszystko jeszcze... O, ta jest całkiem w porządku. Ale to wszystko nam się chybocze. Więc przejdziemy na szlifierkę talerzową i wszystko sobie to wyrównamy, żeby to faktycznie było wszystko równe. Jakby ktoś się pytał, Janek, dlaczego spadki w Twoich oktagonach mają dokładnie taką wysokość? No to odpowiedź jest prosta, taka jest odległość od ziemi do czubka ołówka. Jakby po co sobie utrudniać życie, jak proste rozwiązania są tutaj.